Dzień dobry Panie Mariuszu, witamy serdecznie Pana Mariusza, który zajmuje się dziedzictwem kulinarnym. Zgadza się? Dzień dobry Pani Mario. I myślę, że tak można powiedzieć. Co Pan tworzy wspaniałego? Bo wiemy, że Pan pisze właśnie o tym dziedzictwie kulinarnym. Czy może Pan powiedzieć po pierwsze dlaczego? Dlaczego? Em, Myślę, że kiedy człowiek zaczyna coś pisać, obojętnie czy są to artykuły, książki czy prace naukowe, em, to oczywiście po pierwsze interesuje się tematem, natomiast kiedy przelewa swoją wiedzę, oczywiście wyniki jakichś poszukiwań na papier, to dlatego, że chce się nimi oczywiście podzielić, a chce się nimi podzielić, ponieważ uważa, że jest to ważne. To są teksty naukowe, czy to artykuły, czy oczywiście inne rzeczy związane ze środowiskiem uniwersyteckim. Tematyką jest bioróżnorodność w dużej mierze, powiedzmy w dziedzictwie kulinarnym, czyli to tak naprawdę, co przez setki lat naszej historii tworzyło to, czym ludzie się odżywiali, natomiast oczywiście w całej swojej różnorodności właśnie i biologicznej, i kulturalnej, czyli dawne rasy zwierząt, oczywiście stare przepisy, one często są oparte na specyficznych odmianach roślin, jakiejś specjalności typu wędliny czy sery, ale też oczywiście różnorodność kulturowa, czyli całe bogactwo, powiedzmy, związane z mniejszościami, z różnorodnością religijną na terenach czy to Polski, czy innych państw europejskich, bo zajmuje się nie tylko Polską. No właśnie, a czy to szczególny jakiś zakres terytorialny Pan obejmuje? To znaczy najchętniej zajmuję się Śląskiem, z którego pochodzę, natomiast w dużej mierze również kwestią takich państw jak Niemcy, Włochy czy Czechy. Polska? No tak, oczywiście Polska i W tam sensie Śląska. Śląsk Ale zwłaszcza. szerzej coś? Czy tylko Śląsk, czy przede wszystkim Śląsk? Nie, przede wszystkim Śląsk, nie tylko Śląsk. Aha. W kontekście szerszym pewnie, tak? Jak najbardziej. Czy jakieś konkretne mm, wyrywki dziejów tego dziedzictwa kulinarnego Pana interesują? Zakres Mówię, chronologiczny. że... Przepraszam? Zakres chronologiczny mam na myśli. Tak, tak. To znaczy najbardziej okres powojenny, powiedzmy te ostatnie 80 lat. Wcześniej oczywiście też, natomiast powiedzmy, że specjalizuje się w historii najnowszej tego dziedzictwa. Mhm. Czy to jest trudny temat do opisania? To jest dobre pytanie, czy to jest trudny temat. Jeżeli człowiek się jakąś tematyką fascynuje, to oczywiście robi to z przyjemnością. Myślę, że trudności wynikają chociażby z tego, że jest to temat bieżący, to znaczy tak naprawdę cały czas powstają nowe koncepcje związane z dziedzictwem. Bardzo dużo materiałów, chociażby oficjalnych, to są tematyki, które zajmują czy to organizacje takie jak Slow Food, czy instytucje typu UNESCO i IFAO. Więc jest to właściwie olbrzymia ilość materiałów, którymi człowiek musi się zająć, jeżeli chce mieć ogląd tego, co tak naprawdę dziedzictwa dotyczy, czy to politycznie, czy z uwagi na zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dziedzictwo to jest rzecz polityczna? Dziedzictwo to jest jak najbardziej rzecz polityczna, tak. W jakim sensie? To znaczy tak, przede wszystkim kwestia tego, czy dziedzictwo jest tematem oczywiście i w mediach, i w polityce, czy przeznaczane są środki na jego ochronę,
Co tak naprawdę za to dziedzictwo jest uważane? Myślę, w kwestiach Śląska jest to, dajmy na to pytanie, czy dziedzictwo Śląska takiego, jakie znamy obecnie jako obywatele Polski, to dziedzictwo Śląska powiedzmy średniowiecznego i po 1945 roku, czy również do dziedzictwa Śląska należy wszystko to, co było powiedzmy tworzone i praktykowane przez niemieckojęzycznych Ślązaków na przykład. Czy uważa pan, że za mało jest literatury o dziedzictwie kulinarnym Śląska, czy wystarczająco? Nie, wydaje mi się, że tematyki, która mogła być poruszona, przede wszystkim najpierw zbadana, jest naprawdę dużo, także mam nadzieję, że więcej osób będzie się tą tematyką jeszcze zajmować. A czy to jest temat modny? W ogóle dziedzictwo kulinarne ogólnie. Ja myślę, że to jest temat modny, tylko pytanie, na ile wiele tekstów czy innych materiałów medialnych poważnie zajmuje się kwestią dziedzictwa. W jakim sensie poważnie? To znaczy, powiedzmy, szczegółowo korzystając ze źródeł sprawdzonych. Bardzo często zdarza się praktyka, prawda, powielania tego, co już jest w internecie, w związku z czym nie powstają tak naprawdę, to znaczy nie powstaje nowa wiedza, natomiast cały czas powielane są informacje już w internecie się znajdujące. Jeżeli one są błędne, to błąd jest powielany na tyle często, że można odnieść wrażenie, że jest to oczywiście to informacja sprawdzona, ponieważ wielu autorów cytuje coś, co tak naprawdę u źródła często było już błędne. Więc myślę, że moglibyśmy sobie życzyć oczywiście dużo więcej prac, dużo więcej badań, dużo więcej projektów, które poświęcają tak naprawdę uwagę i myślę jakieś środki naukowe, aby ten temat zbadać. Z kształcenia jestem socjologiem i historykiem i tematyka, którą się zajmuję i o której piszę, to dziedzictwo kulinarne, regionalne dziedzictwo kulinarne zwłaszcza. I regiony, którym się zajmuję, to regiony polskie i tutaj przede wszystkim Dolny Śląsk, ale również regiony innych krajów, to regiony Niemiec, Włoch, a także po części naszych południowych sąsiadów, Czech. Dziedzictwo kulinarne w mojej pracy to przede wszystkim ostatnie 80 lat, a więc okres po II wojnie światowej. Jest to okres, który na Dolnym Śląsku oznacza olbrzymie przemiany od oczywiście samego ukonstytuowania się społeczeństwa dolnośląskiego, prawda, złożonego z osadników z różnych części Polski i świata. I oczywiście zmiana systemu po 1989 roku. W związku z tym sam koncept dziedzictwa jest przez ludzi rozumiany bardzo różnie. Nie tylko przez różnych ludzi, ale oczywiście również w tym okresie zmieniało się spojrzenie na to, co jest naszym dziedzictwem i w związku z tym, co chcemy chronić i w jakiś sposób, oczywiście pracując nad włączaniem dziedzictwa kulinarnego w nasze życie, cały czas kształtować. Dlatego, że oczywiście dziedzictwo nie jest czymś, co zamykamy w muzeum, w gablocie, ale czymś, co musi żyć, a więc pewnym procesem, zjawiskiem dynamicznym. I tak na przykład tradycje bożonarodzeniowe przez te 80 lat uległy zmianom, ulegają zmianom. I to tak naprawdę, co praktykujemy my, różni się już od tego, co praktykowali nasi rodzice, a to, co będą praktykować nasze dzieci, od tego, co znają ze swojego domu. W przypadku oczywiście regionalnego dziedzictwa kulinarnego, takiego jak to Dolnego Śląska, interesuje mnie również to, czy ludzie uznają za swoje dziedzictwo
produkty, specjalności różnych miast czy podregionów Dolnego Śląska, które funkcjonowały przed rokiem 1945. A więc powstawały powiedzmy w społecznościach niemieckojęzycznych, ale także czy dziedzictwem regionu jest to, co gotują, co jedzą mniejszości narodowe i etniczne, albo też produkty o stosunkowo niedługiej historii, produkowane w regionie, ale w sposób przemysłowy. Następnym krokiem, tak naprawdę ważnym dla mnie, jest porównanie tego, co dzieje się w innych regionach, innych państw europejskich, również w tym czasie, ponieważ rzeczywiście historia nie tylko regionów, ale i państw w tym czasie bardzo się różni. W przypadku Niemiec mamy na przykład do czynienia z 2 państwami, prawda, do zjednoczenia po skończeniu komunizmu w NRD. I oczywiście Włochy mają, mogłoby się oczywiście wydawać, nieco mniej dramatyczną historię w okresie powojennym. Czy internet ułatwia albo utrudnia pracę historyka i socjologa, który zajmuje się dziedzictwem kulinarnym? Myślę, że przede wszystkim ułatwia. Od kilku lat mieszkam na wsi i bez internetu. Moja praca wymagałaby stałych podróży do archiwów, bibliotek, ale także na spotkania z konkretnymi osobami, czy to tymi, z którymi prowadzę rozmowę, aby zdobyć materiały, które opracowuję, ponieważ rzeczywiście w przypadku ostatnich 80 lat historii mam to szczęście, że mogę rozmawiać ze świadkami tych wydarzeń. Z drugiej strony oczywiście istnieje szereg dokumentów rzadkich, które nie są wydawane i które dzięki ich zdigitalizowaniu nie wymagają ode mnie podróży bliższych i dalszych, aby je skonsultować. Więc powiedziałbym, że współczesna technologia także w pracy historyka bardzo, bardzo wiele ułatwia i umożliwia. Podobnie wygląda to oczywiście z mediami społecznościowymi, które służą także pracy naukowej. Bardzo często można znaleźć dzięki nim osoby o podobnych zainteresowaniach, a więc pracujące nad podobnymi tematami i tą drogą w szybki, nieskomplikowany sposób wymienić się doświadczeniami czy również pytaniami, bo ekspertyza zawsze się różni i tak naprawdę można się nauczyć wielu rzeczy, również z krótkich postów osób o podobnej działalności do mojej. Czy moja praca jest przyjemna? Myślę, że jak najbardziej. Z jednej strony żywność, tradycje kulinarne to jest tematyka bardzo afirmująca życie, bardzo pozytywna. Mówię to z perspektywy osoby, która zajmuje się również w pracy naukowej tematyką II wojny światowej, a ponadto łączę te zainteresowania naukowe tak z praktyką, nie wiem, prywatną, tak to nazwę, hobby. Myślę, że tak, hobby. Z jednej strony staram się uprawiać w moim ogrodzie odmiany warzyw czy owoców pochodzących z regionu Dolnego Śląska, dajmy na to śląski pomidor malinowy. Eksperymentuję również ze starymi recepturami śląskimi, chociażby w obecnym okresie z licznymi specjalnościami piernikarskimi regionu. I myślę, że to jest także kwestia możliwości poznawania pasjonatów podobnej tematyki. W przypadku Dolnego Śląska na przykład członków Convivium Slowu Dolny Śląsk, dzięki którym wiele z tych tradycyjnych specjalności, często już w dużej mierze przez większą część Dolnoślązaków zapomnianych, wraca na nasze stoły. Istnieje możliwość, powiedzmy, ich zakupienia, często po dłuższej przerwie. I to są momenty mojej pracy, za które jestem bardzo wdzięczny.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Pozdrawiam.